Wczoraj w samym środku nocy w ciemnościach przejechał koło nas ostatni motocykl, który nie dotarł na biwak. Nie zobaczył nas, pojechał dalej, najpewniej po to, aby dotrzeć na wodospady. Zbieram się szybko i wyruszam pierwszy. Chcę jak najszybciej dogonić naszych z przodu. Są tam 3 motocykle i nie wiedzą, co się z nami dzieje. A dalej? Dalej czeka na nas Mercuga. Jest rano. Widać przepiękne fatamorgany. Tam oddali jest jeden miraż i ciągnie się, wystają z niego góry, ciągnie się po całym horyzoncie. Kolejne góry, moja droga, jeszcze jedne góry i tu się on kończy. Cały dzień od samego rana to właściwie ofowy raj. Odcinek między Budniba wodospadami jest iście królewski. Biegnie tędy bardzo dużo dróg wijących się wokół niewielkich kanionów. Co chwila do pokonania jest jakiś podjazd albo przeszkoda. Często jedziemy dnem rzek w korytarzu wyznaczonym przez 2 pionowe ściany i skały. Czekam na chłopaków w takim miejscu. Słyszę ich już z daleka. Wcześniej była idealna cisza. Teraz jadę tak zwanym riverbed track, jeszcze przed wodospadami, przed Mercugą. Technicznie bardzo prosty, ale jest piękny. Pagórkowaty teren usiany jest ogrodami głazów. Co chwilę widać, jak droga odbija gdzieś, tworząc kolejny wariant przejazdu. Ten krajobraz czaruje. Nie bez powodu rajd Paryż-Dakar leciał tędy tak wiele razy. W pewnym momencie docieramy do krawędzi. Poniżej rozpościera się gładka i ciągnąca po horyzont powierzchnia pustyni. Gdzieś tam w oddali majaczy Atlas, odległy stąd o 70 km. Pustynia zwodzi i oszukuje nasze zmysły, bo góry wydają się o wiele bliżej. Ciekawe, ilu podróżników w dawnych czasach mylnie oceniło odległość i zapłaciło za to cenę. My mamy przynajmniej motocykle, a w nich baki pełne paliwa. Jadę jedną z bardziej turystycznych pist. Teraz jadę sam. Mam dużo czasu, żeby sobie popatrzeć na różne rzeczy. No i w takich miejscach są rozłożone stoiska tego typu jak tutaj. Można sobie stąd coś zabrać, zostawić kasę w jakimś honesty boxie. Jest tu, widać, ceny są podane. Także jakby nie ma domysłów. No i wlepy, żeby wszyscy byli zadowoleni. Na wlepach co my tu mamy? Jest i wlepa. Jakoś nic nie kojarzę tak na pierwszy rzut oka. Nie ma nic od nas. Pista jest dość zjeżdżona. Telepię na niej. Tak ona tu wygląda. Odcinek jest wspaniały, dość techniczny. Doganiam naszą grupę, wszyscy stoją przed zjazdem z klifu. Co, trzeba wjechać? Okazuje się, że Dawid, który wcześniej przejechał koło naszego biwaku, był tu w nocy. Musiał stawić czoła tej przeszkodzie w zupełnych ciemnościach. Nie widząc, co jest na dole, jedynie tyle, że zjazd jest stromy, położył motocykl na boku i zwlókł go na dół. Doceniam jego hard ducha i mindset.
Reszta znajduje w końcu inny zjazd, nieco z prawej strony. Dalej jedziemy już pista Citroën. Nazwa wzięła się stąd, że w pewnym miejscu znajduje się na niej nagrobek upamiętniający Mariusa Louisa Bouchę, właściciela salonu Citroena w Casablance z lat 30. Zginął w zasadzce, gdy prowadził swojego Citroena typu C6. Nie należy mylić tej wyprawy z wyprawą znaną jako La Croisière Noire, która polegała na przemierzeniu Afryki z północy na południe przez samego André Citroena w latach 1924 do 25. Trasa ta była również częścią etapu rajdu Paryż-Dakar. Docieramy do wodospadów, spotykamy resztę grupy. Stąd do Mercugi jest już naprawdę blisko. To boisz się coś? Jesteśmy u podnóża Mercugi, a nie widać. W każdym razie znaleźliśmy knajpę, która wygląda tak, jak trzeba. Rozlokowane, wszystko, się dzieją rzeczy. Będziemy jeść omlet. Powoli i ostrożnie wjeżdżamy na piesze wydmy. Rozpościera się przed nami widok na lśniące szczyty Erkczebi, jedne z najwyższych na całej Saharze. Niektóre z nich wznoszą się na ponad 150 metrów względem otaczającego je terenu. Zamierzamy pokonać całość samym środkiem. Wcześniej jeździliśmy już po ergach, ale teraz to pierwszy raz, kiedy zmierzymy się z tak wysokimi wydmami i to w dodatku na takim dystansie non-stop. Mamy do tego wszystkiego sporo respektu. Chwilę później znajdujemy się w samym środku oceanu piasku. W głowie dźwięczą mi teraz wszystkie rady od przyjaciela, zawodnika, który przejechał Africa Eco Race i doradzał mi, jak zachowywać się na wydmach. Okej, nie ma co rozmyślać. Jedziemy na drugą stronę. Jesteśmy minimalnie na... It's true to
zabawa jest niesamowita. Mimo że zakładaliśmy z początku, że będzie grzecznie, wdrapujemy się na coraz wyższe wydmy. W końcu już przy gasnącym słońcu docieramy do podnóża najwyższej z nich. Lala Lalia w języku Berberów oznacza najwyższy święty punkt. Szybka myśl, jeden impuls i już wiem, że muszę na nią wjechać. Wczesny zachód słońca oglądamy ze szczytu. Tej nocy śpimy gdzieś pośród wydm na południowym krańcu Ergu. Nie ma tu drzewa, ale udaje nam się rozpalić ogień z tego, co pozostawiły po sobie wielbłądy. Jest klimat. Antybiotyk i lekarze zawsze mówią: objawy ustąpią, ale masz to brać jeszcze przez tydzień. A ludzie, jak już się dobrze czują, to cyk, to odstawiają i potem to na przykład potrafi z głupiego przeziębienia pójść w zapalenie mięśni. Dzień rozpoczynamy od przejazdu przez Lac d'Ayes Riche. To sezonowe jezioro, które w czasie opadów wypełnia się wodą i stanowi miejsce do życia dla ponad 30 gatunków zwierząt. Przylatują tu bociany, kaczki O'Hare i chyba robiące największe wrażenie flamingi. Dla mnie jednak zaskoczeniem jest świadomość, że można tu spotkać także pustynne fenki, a nawet jeże. Przez cały rok. Obecnie jezioro jest suche. To niechlubna zasługa człowieka. Kiedyś było wypełnione słoną wodą, ale po wybudowaniu tamy w Irashidia na początku lat 70. woda przestała tu docierać. Dalej lecimy przepięknymi pistami wprost do Ramli. Jest to jedna z wielu alternatyw do tak zwanego Auberge Alley. Dużo mniej uczęszczana i bardziej dzika. Dzień dobry. Siemanko. Co dzwonisz? Ależ to siwo. No... Próbuję wywołać Konrada, bo on... Miejscami jest nieco piaszczyście, a zaraz za miasteczkiem czeka nas przeprawa przez słynne pola Feszfeszu. Osmanda, a ja wjeżdżam po taki 800-metrowy szczyt. To zorientowałem się mniej więcej w jednej trzeciej długości, ale kurwa jestem już bez wody. Już widzę, że jedyne co, to mogę powracać, bo po prawej są takie strome wydmy. I z zachodu przebijam się po najkrótszej linii w poprzek prostopadle do Taka, na sam wschód, bo widziałem, że tam są najniższe te wydmy. No i poleciałem, tak jadę lewa, prawa i się znowu zjebałem do tego leja. Nie mam siły już wyciągać motocykla. Czuję, że po prostu już nie mam siły. No mniejsza z tym. Kecikel. Zrobię wam fajną fotę. Tu słynne Feszfesze za Ramlią. Tak się to mniej więcej jeździ. Łatwe nie jest. Jazda w takim terenie przypomina nieco slalom, tyle że w dużej skali. Żeby utrzymać wysoką prędkość, cały czas nawiguję w poszukiwaniu płaskiej powierzchni albo miejsc, gdzie rowy są mniej głębokie. Do tego czasami wyjeżdżony ślad odbija gdzieś w innym kierunku. Wtedy przeskakuję na inny, ten właściwy. Siedzę sobie na Cydivni. Jestem tutaj całkowicie sam. Cisza jest tak totalna, że słyszę pisk w uszach. Nie ma wiatru i mam taki widok. Ktoś tam ryra z dołu. Nikt od nas. Nasi też jadą w tym momencie. Słychać silniki z dwóch stron.
kilku godzin jedziemy starą dakarową pistą. Droga jest męcząca, sypkie i duże kamienie są wymagające. Dystans przybywa powoli. Urywam się i jadę do przodu, aby ustalić nocleg i wszystkich tam zwołać. Przed Tagunit trak właściwie znika, jest totalne off-piste. Uczucie bycia na pustkowiu w otoczeniu gór i akacji jest jedyne w swoim rodzaju. Sama końcówka to majestatyczny przejazd single trackiem. Śpimy na wydmie u podnóża skalistej góry. Jak każdego dnia ostatnie motocykle docierają grubo po zachodzie słońca.